Rośnie krytyka morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Hiszpanie bronią atomu po blackoucie iberyjskim. Nie ma spotkania Trump-Putin, ale jest pożar serca gazowego Rosji. Jest 22 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Nie ma szczytu Trump-Putin, ale serce gazowe Kremla płonie. Źródła Reutersa twierdzą, że szczyt prezydentów USA i Rosji został zawieszony na czas nieokreślony przez to, że Rosjanie odrzucają propozycję zawieszenia broni. Dronopad trwa i trafia w serce gazowe Kremla. Szczyt Trump-Putin pod znakiem zapytania. Według ustaleń Reutersa dyplomacja rosyjska przekazała USA robocze stanowisko typu non-paper, w którym stawia warunek przejęcia kontroli nad całym regionem Donbasu na Ukrainie. Tymczasem minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekonywał, że, cytuję, należy usunąć przyczyny leżące u podstaw konfliktu, sugerując, że utrzymanie celu zmiany władzy w Kijowie na prorosyjską jest cały czas w mocy. Te oczekiwania są sprzeczne z propozycją prezydenta Donalda Trumpa, który zaproponował spotkanie w Budapeszcie na temat zawieszenia broni na obecnej linii frontu, a w zamian nie przekazał Ukrainie pocisków Tomahawk. Z tego względu nie jest na razie planowany termin szczytu Trump-Putin, a rozmowa sekretarza stanu Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem zakończyła się brakiem rozstrzygnięcia w tej sprawie. Ukraińcy kontynuują jednak ataki na infrastrukturę rosyjską. Kontynuowane są uderzenia w rafinerię jak Nowokujbyszewsk, która została trafiona 20 października po raz drugi w tym miesiącu, a według Reutersa atak zmusił ją do kolejnej przerwy pracy. Dochodzi także do niewyjaśnionych pożarów w instalacjach Rosjan na terenie Unii Europejskiej w Rumunii oraz na Węgrzech. Chodzi o jedyną rafinerię węgierską należącą do Łukoila, wyłączoną po incydencie z 17 października oraz Ploiești w Rumunii, w której doszło do eksplozji 20 października. Nie ma informacji o przyczynie zdarzeń w tych rafineriach, ale wciąż brany jest pod uwagę błąd ludzki, oprócz możliwości sabotażu. Ukraińcy nie komentują tych incydentów. Tymczasem Kijów trafił w inny istotny cel. To zakład przerobu gazu Gazpromu w Orenburgu, niezbędny do wtłaczania gazu do sieci przesyłowej po jego oczyszczeniu. Jest także potrzebny do utrzymania podaży gazu i ropy z kazachskiego złoża Karaczaganag. Według ustaleń Reutersa atak Ukrainy na zakład w Orenburgu zmusił Kazachów do obniżki dostaw ze złoża Karaczaganag o 25 do 30%. Zatrzymał odbiór gazu, ale także ropy słanej do terminalu naftowego w Noworosyjsku z pomocą Caspian Pipeline Corporation. Oznacza to, że Ukraińcy na kolejny sposób uderzają dronami w eksport węglowodorów z Rosji, od których zależny jest budżet Kremla. Dodatkowe wsparcie w postaci pocisków Tomahawk mogłoby zwiększyć skalę oddziaływania tego trendu. Eksport produktów naftowych z Rosji spadł we wrześniu o 17,1% miesiąc do miesiąca wskutek ataków ukraińskich na infrastrukturę rosyjską. Co ciekawe, Ukraińcy już teraz wykorzystują broń tego rodzaju własnej produkcji oraz z zachodu do ataków w głębi Rosji. Przykładem może być uderzenie z użyciem pocisków Storm Shadow na zakład chemiczny w Briańsku zapewniający komponenty rakietowe armii rosyjskiej. W odpowiedzi Rosjanie dokonali masowego ataku rakietowego na Kijów w nocy z 21 na 22 października. Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Rosja eskaluje ataki w odpowiedzi na brak decyzji USA o przekazaniu Tomahawków. Uważa on, że tylko, cytuję, sankcje dalekiego zasięgu mogą skłonić Kreml do rozmów. Pomimo braku porozumienia o Tomahawkach, amerykański Wall Street Journal ustalił, że USA rozpoczną przekazywanie danych wywiadowczych potrzebnych do ataków z użyciem rakiet na cele sektora energetycznego w głębi Rosji. Celem mają być, cytuję, rafinerie, rurociągi, podstacje energetyczne oraz inna infrastruktura daleko od granic. Najnowsze uderzenia ukraińskie są coraz bardziej dalekosiężne. Zakład w Orenburgu znajduje się ponad 1000 km od granicy Ukrainy. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Energia wiatrowa tak, ale na lądzie. Koszty offshore są bardzo wysokie i nie wiem, czy naprawdę stać nas na produkcję energii za ponad 500 zł za megawattogodzinę, ale stać nas na taką z wiatraków na lądzie za 150 zł za megawattogodzinę, wyliczał prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Nichimowski podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Ministerstwo ratuje JSW.
Resort energii wpisał Jastrzębską Spółkę Węglową jako podmiot objęty wsparciem w nowelizacji ustawy górniczej. Mechanizmy osłonowe znane m.in. z Polskiej Grupy Górniczej i Węglokoksu mają pozwolić na restrukturyzację z redukcją zatrudnienia włącznie. Edukacja klimatyczna. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza studentów kierunków medialnych i komunikacyjnych na warsztaty poświęcone zmianom klimatu oraz przeciwdziałaniu dezinformacji klimatycznej, energetycznej i środowiskowej. Spotkanie odbędzie się 28 października w Katowicach przy ulicy 11 listopada 50 w godzinach od 9 do 17. Teraz wieści z Europy. Obrona atomu w Hiszpanii. Blackout iberyjski skłonił hiszpańskie Iberdrole, Endesę i Naturgy do apelu o przedłużenie pracy elektrowni jądrowej Almaraz pomimo pierwotnych planów odejścia od atomu w ich kraju. Źródła Reutersa przekonują, że będzie wniosek formalny w tej sprawie. Akcja na rzecz tańszej energii. Komisja Europejska proponuje działania na rzecz obniżki cen energii w ramach Affordable Energy Action Plan. Pozwoli m.in. na wsparcie przemysłu energochłonnego nowymi formami pomocy publicznej. Ma przekazać wskazówki krajom członkowskim do końca roku. Osłabienie ciosu ETS-2. Komisja Europejska proponuje ustępstwa w systemie ETS-2 mającym objąć transport i ciepłownictwo. To tzw. frontloading, czyli uruchomienie wsparcia ETS-2 rok przed wejściem w życie oraz reakcje na skok cen z pomocą rezerwy stabilności rynkowej. Zostanie przedstawiona konkretna propozycja legislacyjna w tej sprawie. Jeszcze wieści ze świata. Rozwód z Rosją. USA przekonują Japonię do porzucenia importu LNG z Rosji. Tokio uznaje jednak, że dostawy z tego kierunku są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw na Wyspy Japońskie pozbawione własnych źródeł gazu. Dostawy z rosyjskiego projektu Sachalin-2 mają odpowiadać za około 10% importu Japonii. Ciąg dalszy ataków. Rafineria Nowokujbyszewsk pod Samarą w Rosji musiała przerwać pracę wskutek ataku dronów z 20 października. To drugi atak i przerwa pracy w tym obiekcie w tym miesiącu. Ukraińcy intensyfikują ataki pomimo braku decyzji USA o przekazaniu pocisków Tomahawk. Eksport produktów naftowych z Rosji spadł we wrześniu według Reutersa o 17,1% miesiąc do miesiąca. Paliwo z głowic. Financial Times ustalił, że USA udostępnią pluton pozostały po głowicach jądrowych z czasów zimnej wojny na potrzeby produkcji paliwa jądrowego przez firmy amerykańskie. Amerykanie chcą rozwijać własne łańcuchy dostaw w sektorze jądrowym. Spowolnienie Chin. Oficjalne dane z państwa środka pokazują najwolniejszy wzrost gospodarczy od roku. Produkt krajowy brutto państwa środka wzrósł o 4,8% w trzecim kwartale 2025 roku przez wojnę handlową z USA oraz kryzys rynku nieruchomości. Cel wynosił 5%. Mimo to ropa Brent drożeje do $62 za baryłkę wobec wzrostu napięcia USA-Rosja. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.